No to co, moi mili, jedziemy z kolejnym unboxingiem numeru 107 z serii wrzesień 1939 od polskiej firmy First to Fight. Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Na wstępie od razu prezentuję Wam, jak wygląda pudełko od numeru 107, w którym znajduje się jeden model. Tak jak wspomniałem, jest to 107 numer z serii wrzesień 39. Co prawda wrzesień już od jakiegoś czasu zaprzestał wydawania modeli polskich czy też niemieckich dotyczących września 1939 roku. Tu mamy francuski czołg Renault R39 z armatą 37 mm z tak zwanym ogonem. Ten czołg po przegranej kampanii, po przegranym ataku III Rzeszy na Francję, służył również w Wehrmachcie, jak i również w jednostkach policyjnych. Był demontowany często ogon i ten model możemy też wykonać w niemieckim malowaniu. Oczywiście troszeczkę trzeba zmienić pewne elementy, na przykład kopułkę wymienić na standardową kopułkę niemiecką. Oczywiście model jest dołączany do gazetki. I co tu znajdziemy w gazetce? Pewne informacje dotyczące kampanii wrześniowej, jak i również wojny obronnej Polski w 1939 roku. W środku znajdziemy schemat malowania trójbarwnego. Znajdziemy również powiększoną instrukcję. Sklejenia jest również korekta. Tu trzeba zaznaczyć, że są to uproszczone modele łatwego montażu, idealnie nadające się dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z modelarstwem lub powracają do modelarstwa. W pewnym momencie stwierdzicie, że te modele już są dla Was za proste i będziecie chcieli już bardziej zaawansowane modele. Z tyłu, jak zauważyliście, nie ma już mini instrukcji, tylko jest malowanie i mamy z lewej strony od góry przód, tył, nie mamy malowania z prawej strony, musimy się tutaj domyślać po tym rzucie z góry. Producent również sugeruje nam użycie farb firmy Vallejo, jak i również Hataka. I są to następujące kolory. A co w środku znajdziemy? Bardzo się cieszę. Torebka strunowa wielorazowego użytku. Przydaje się w modelarstwie albo podczas sklejania, do chowania elementów. I co tutaj mamy? Jedna ramka, druga ramka, trzecia malutka. No i tutaj tego typu elementy. No i zaczniemy od zobaczenia najmniejszej ramki, jednej z dwóch takich miniaturek. Tu mamy wizjery, które naklejamy na wieżę. Jest to ramka H i takich wizjerów mamy, jak widzicie, 3. Kolejna do odpowiedniej wersji, ramka D z kołami napinającymi. Ramka K też tyci. Tutaj mamy uzbrojenie, ponieważ R39 już ukazał się chyba 3 razy. To jest kolejna jego wersja właśnie z tą armatą 37 mm SA38. Z tym, że ta wersja jest z tak zwanym ogonem i jest to, powiedzmy, nowy model. To jest ramka R, zawierająca elementy samego ogona. Tak się prezentuje.
Następnie mamy ramkę A z wieżą. Mamy możliwość zrobienia otwartej klapy włazu dowódcy czołgu. No i jednocześnie tak naprawdę kierowcy. Ten czołg był dwuosobowy, dowódca czołgu był również strzelcem. Tu mamy mocowanie armatki w środku i w tym przypadku mocujemy tą długolufową armatę. A tu właśnie wklejamy po bokach wizjery. To jest fajnie, że tutaj te wizjery właśnie są do wklejenia, ale niestety nie ma możliwości ich uchylenia, otwarcia. No i ramka Q. Mamy dwie ramki Q. Tutaj, jak widzicie, już sporo elementów jest na modelu, na przykład lina. Nie jest to najgorzej wykonane. Trzeba pamiętać, że są to proste modele. Tak prezentuje się kadłub, no dokładnie góra kadłuba. Układ jezdny jest w całości uproszczony. No i tutaj właśnie montujemy koła napędowe do tej wersji modelu. Tutaj mamy oczywiście też, a nie, to jest chyba, nie jestem pewien, ale zaraz zobaczymy, to jest chyba lewar, który montujemy na boku, bo raczej trochę za duży jest na jarzmo anteny. Jarzmo anteny raczej mamy tutaj. Mamy też fajnie zrobione, że są szekle oddzielnie, które montujemy z przodu oczywiście pojazdu. Jeszcze raz pokażę układ jezdny. No gąsienica niestety, no to taka gąsienica tarka, taka można powiedzieć. I ostatnia ramka, również Q. Dół kadłuba mamy. Tył. No tu jest imitacja uchwytu, więc pewnie niektóre osoby zetną to pseudo-uchwyt i dorobią sobie uchwyt z drutu cienkiego. Tutaj mamy hak, mamy kolejne szekle, wycior do armaty, jak i również łopata, a to jest najprawdopodobniej, to jest, powiem wam, nie za bardzo wiem, co to jest za element, bo wygląda pierwszy rzut oka, rura wydechowa, dobrze. Rura wydechowa, którą montujemy na lewym błotniku. No i moi mili, to jest to wszystko, jeżeli chodzi o numer 107 z serii wrzesień 39. Większość z nas czeka teraz na jakieś modele dotyczące samego września 1939 roku. W komentarzach często czytam, że właśnie ludzie oczekują na radzieckie, sowieckie czołgi T-26, BT, czy T-28, ciężko mi jest powiedzieć. No oczywiście też samochody ciężarowe. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Link do modelu, do sklepu znajdziecie w opisie, a osoby, które kolejny raz oglądają już mój film, a nie są subskrybentami, zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli chcecie być na bieżąco informowani o nowościach na kanale, nowych filmach, zaznaczcie dzwonek. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.